Jeżeli chcesz dodać funkcję, co powinniśmy usunąć? Tak? Czyli właśnie ten pruning, który mówiłeś, że będziemy w takim razie nie tylko myśleć, co dodawać, bo przez to nasza struktura będzie się rozrastać, ale będziemy myśleć w drugim kierunku, co może nie działa, co może jest już tutaj naddatkiem. Dla mnie tym się różni tworzenie fajnych produktów z takim sznytem, wizjonerstwem, że gramy tymi funkcjami, dodajemy i odejmujemy. I tym się właśnie różni to wizjonerstwo od feature'ozy. Witamy Was w podcaście GoUp. Tematem dzisiejszego odcinka będzie feature'oza. Feature'oza dotyczy produktów i dokładania cech kolejnych, czyli przeładowanie w produkcie. Biznesowo jest to problem, ponieważ nie ma jednoznacznego przełożenia dodania funkcji na sprzedaż, natomiast komplikuje cały proces i powoduje, że jest on droższy, kłopotliwy i może powodować w przyszłości problemy. Mamy tutaj dwóch specjalistów, dwóch praktyków. Dzień dobry, Piotr Tetlak. Dzisiaj chciałbym się przedstawić w moich 3 rolach, w których występuję najczęściej. Przede wszystkim jestem konstruktorem, który w swoim życiu już zaprojektował dziesiątki różnych produktów w różnych branżach. Jestem także inżynierem, który automatyzował produkcję od montażu ręcznego aż po pełną robotyzację. A także jestem trenerem w grupie ODITK w obszarze innowacyjności inżynierskiej. Uczę metodyki TRIZ i jestem zainteresowany wszystkim tym, co powoduje, że inżynieria nie jest tylko drogim hobby, ale generatorem wartości dla firmy. Jerzy Obojski, mógłbym siebie nazwać człowiekiem, który odpowiada za rozwój nowego produktu i przeszedłem wszystkie role, od konstruktora poprzez zarządzanie projektami, walidację tych projektów i na końcu strategię i kontakt z klientem. I dzisiaj będę, że tak powiem, troszeczkę w kontrze do Piotra kładł nacisk na te aspekty biznesowe, żeby połączyć te dwa światy, konstruktorów i tutaj biznesu. Jak w takim razie opisać to zjawisko, którą nazwę roboczą daliśmy tutaj feature'oza? Jak byś do tego się odniósł i jak byś to nakreślił w ramach takiego, że tak powiem, big picture? Feature'ozę po polsku bym nazwał przeładowaniem funkcji. I to jest schemat, który powtarza się zarówno w dużych, jak i w małych firmach, gdzie okazuje się, że firmy, tworząc nowe produkty, wypełniają je wieloma różnymi funkcjami, za które klient ostatecznie nie chce płacić, ich nie potrzebuje, albo się nawet wręcz nich gubi. I o ile często jest tak, że działy R&D z naporu tych funkcji są dumne, o tyle ostatecznie firmy na tym tracą, ponieważ dodanie każdej funkcji do produktu powoduje zmniejszenie marży. I jest to realny problem, który chcielibyśmy zaadresować. Jeżeli dobrze Cię zrozumiałem, problem nie leży na tym, że dodajemy te cechy, że ludzie rozwijają się, kreują swoje, że tak powiem, ukryte marzenia i mają tutaj, że tak powiem, fan. Natomiast problem leży, że biznes się nie spina, czyli poziom taki biznesowy jest to, gdzie ta feature'oza, że tak powiem, boli, bo na etapie dokładania tych klocków tego nie widać i Excel nie krzyczy, że coś poszło nie tak. Dokładnie tak. I tutaj jest taka pułapka dla działów R&D, ponieważ zazwyczaj te wszystkie założenia wyglądają bardzo logicznie. I takim świetnym przepisem na wejście w feature'ozę jest właśnie zapytanie się różnych ludzi, czego potrzebujemy w produkcie. Załóżmy, że chcemy zaprojektować nowy samochód. Oczywiście to jest taka sytuacja hipotetyczna, natomiast często wygląda to w następujący sposób. Pytamy się działu marketingu, czego potrzebujemy. Oni patrzą,
Chcemy być szybsi niż konkurencja o 10%. Później pytamy się sprzedaży. Sprzedaż mówi, no sprzedamy samochód, jak będzie mieć duży bagażnik. Rodziny wtedy to kupią. Później przychodzi jeszcze jakaś ważna osoba, dyrektor, prezes i mówi, słuchajcie, ja widziałem świetną funkcję AI, wszyscy idą w AI, musimy mieć samochód z AI-em. Powstaje specyfikacja techniczna, w której każdy punkt z osobna jest bardzo logiczny, natomiast produkt, który na bazie jej powstaje, nie jest spójny. I może powstać na przykład taki twór, który ja roboczo nazywam rodzinny sportowy wóz ciężarowy. Prawda? Czyli ani nie zabiorę tego, nie podjadę tym pod hipermarket, ani na tor wyścigowy. I chyba tutaj jest bardzo duży problem w tym, żeby utrzymać taką spójną wizję. Ty, Jerzy, też pracowałeś dużo z działami R&D. Właśnie, chciałem do tego odnieść się, że ten problem nie dotyczy gotowych produktów, natomiast na pewnych etapach da się te elementy feature'owe złapać. Więc tak jak powiedziałem, zaczynałem od bardzo prozaicznej pracy konstruktora i taki element, który przychodzi mi do głowy, gdy słyszę, że coś było dodane, a nie dało wartości, to był przykład z produktu, który miał być produkowany w 30 000 egzemplarzy i nie mieliśmy domkniętej specyfikacji klienta, więc inżynier zostawił sobie taką furtkę, że przygotował taką blachę perforowaną, 100 otworów, blacha z nierdzewki, grubość 4 mm. I moje pytanie, które jakby rodziło wątpliwości, po co nam 100 otworów, które były tam bardzo równo wybite i umieszczone w takim wzorze 10×10, przecież to kosztuje 10 eurocentów za każdy otwór. 100 otworów to jest $10 za te otwory. Natomiast odpowiedź była, że tak powiem, szczera. Nie mamy domkniętej specyfikacji, nie wiemy jaka konfiguracja będzie, więc mamy, że tak powiem, możliwość tutaj ugrania sobie różnymi layoutami. Natomiast założenie było takie, że w momencie, gdy dostaniemy tę specyfikację, resztę otworów zbędnych wyrzucimy. Natomiast jakie było moje zdziwienie, gdy po zwolnieniu produktu na rynek po 2 latach, gdy zobaczyłem go, on był dostępny dalej z tą blachą ze 100 otworami. Okazało się, że były tylko dostępne 2 layouty, czyli 90% tych otworów było niepotrzebne. Mnożąc to przez 30 000 sztuk produkcji, to było takie marnotrawstwo przez dodanie funkcji, która może będzie przydatna. Więc na takim prostym detalu już widać, że to jest ten poziom. Natomiast tak jak powiedziałeś, jeżeli będziemy mówili o całych produktach, no to oczywiście marketing z jednej strony będzie chciał, żeby mieć więcej argumentów, że wtedy to da sprzedaż. Natomiast chciałbym teraz jakby przyjrzeć się tej ciemnej stronie tego zjawiska. Co widzisz tutaj jako takie bóle dla firm, które myśląc, że dodając więcej, będą właśnie cierpieć na te rzeczy, które nie były widoczne? Wiesz co, mam takie doświadczenie ze swojej kariery, kiedy byłem młodym inżynierem, dostaliśmy w dziale R&D zadanie, żeby zaprojektować maszynę do spajania materiałów. Technologia nie była w naszej firmie. Niestety pierwszy design tej maszyny był odebrany bardzo negatywnie przez dział handlowy. Po prostu usłyszeliśmy, ta maszyna jest za prosta. Chcemy więcej funkcji, będzie nam łatwiej tą maszynę sprzedać. Więc co zrobiliśmy? Sprawdziliśmy, jakie udogodnienia, jakie funkcje możemy do tej maszyny dodać. Po 2 latach maszyna była gotowa i to był inżynierski majstersztyk. Mieliśmy tam automatyczne przezbrajanie, grzanie, chłodzenie. Na rynku nie było drugiego takiego produktu. I problem pojawił się dopiero, kiedy poszliśmy z tym produktem do klienta, który nam powiedział, kurczę, to co zrobiliście jest naprawdę świetne, ale ja w swojej produkcji nie potrzebuję takiego Ferrari, ja potrzebuję tam co najwyżej rower, żeby od czasu do czasu coś tak spoić, a ja nie potrzebuję tych wszystkich funkcji, które tutaj macie zawarte. I wtedy dotarło do nas, że popadliśmy właśnie w overengineering, czyli przerost funkcji nad treścią. I z mojej takiej już perspektywy doświadczonego inżyniera, tutaj mieliśmy 3 poziomy błędu. Po pierwsze,
hipoteza, którą nam dał dział handlowy, że więcej funkcji to jest łatwiejsza sprzedaż, była dla nas tak oczywista, tak logiczna, że w żaden sposób nie postanowiliśmy jej sprawdzić albo zanegować. Prawda? I wiem, że działy handlowe często chcą się licytować na funkcje. Tymczasem warto się skupić na całej wartości, propozycji wartości dla klienta. Drugim problemem to jest taki strach przed pustką. Jako inżynierowie pracujemy w działach R&D, nieraz spędzamy bardzo długie godziny na wymyślaniu nowych produktów, nowych rozwiązań i kiedyś nawet usłyszałem od swojego kolegi, no ale wiesz Piotrek, jak ja pójdę z takim prostym rozwiązaniem do mojego kierownika, to on mnie wyśmieje, prawda? Więc to jest kwestia trochę takiego ego. W tym przypadku nasza sprzedaż nie chciała iść z tak prostą maszyną do klientów. Myśleli, że jak zaproponują lepsze rozwiązanie, bardziej skomplikowane rozwiązanie, no to wtedy będzie nam łatwiej wejść na rynek. Natomiast to, co może być zaskakujące, w tym projekcie mieliśmy za duży budżet, który nam pozwolił po prostu po inżyniersku zaszaleć. Projekt był dotowany z Unii Europejskiej, dlatego nie powstawał dla konkretnego klienta, dlatego w ten sposób zrobiliśmy over-engineering, bo nas było na to stać. Na bogato. Na bogato. I właśnie z tej perspektywy mogliśmy sobie po prostu pozwolić na dodawanie tych kolejnych funkcji. I wtedy zrozumiałem, że za duży budżet w projekcie może być równie szkodliwy albo utrudniający, jak za mały. I no, niestety ostatecznie ten projekt to było nasze techniczne majstersztyk, techniczne zwycięstwo, ale no, biznesowa porażka. Bardzo fajną rzecz tutaj uwypukliłeś, czyli klienta. To jest chyba też taka troszeczkę przypadłość inżynierów, gdzie patrząc, co mogą zrobić dobrze, ze swojej perspektywy nie widzą perspektywy klienta. Ja też mam taki jeden przykład. Był to biznes heavy duty i polityka firmy była, no, klient ma zawsze rację, więc jeżeli przyszło oficjalne pismo od dużego klienta, że fajnie by było mieć dodatkowy włas rewizyjny, no to dyrektor oczywiście wysłał do działu technicznego, żeby to przeprocesować, zaimplementować, bo klient chce. Tak jak mówiłem, brałem później udział w walidacji tych projektów. No i co się stało? Klient sobie zażyczył dodatkowo funkcję. Zostało to zrobione ze względu na to, że to był klient strategiczny. Produkcja dostała dodatkowe utrudnienie, bo dodatkowe, że tak powiem, komponenty, szczelność, śruby, nic fajnego. Natomiast, tak jak powiedziałem, walidację, którą robiliśmy 5 lat później, okazało się, że nikt z naszych klientów z tego włazu rewizyjnego nigdy nie skorzystał. To były śruby znakowane, więc dawało się, że tak powiem, zobaczyć, czy ktoś przy tym grzebał, zapiski serwisowe. To był taki kwiatek do kożucha. I tak jak powiedziałeś, jeżeli mamy tutaj te wszystkie aspekty, które powodują, że chcemy się wykazać, no to jeżeli patrzymy z pozycji biznesowej, no to ci inżynierowie będą pracować dłużej. Będą chcieli robić lepiej. Pytanie jest, czy warto, tak? Czy to ma sens? Czy klient nam za to zapłaci? Czy to będzie jakaś, że tak powiem, wartość dodana, co możemy tutaj zaoferować? Natomiast ja zawsze nazywam to też taki dług technologiczny, bo jeżeli sobie komplikujemy tutaj urządzenie, to trzeba zwiększyć próg wejścia dla klientów. Więc tak jak powiedziałeś, twój klient powiedział, że no tak, ale to jest zbyt skomplikowane, no to też jest ta obawa, czy będę w stanie to obsługiwać, czy będę w stanie mógł to serwisować, czy to nie będzie się psuło więcej, bo prawdopodobieństwo tego wszystkiego nam drastycznie wzrasta. Więc z tej perspektywy jawi nam się to jako taki, że tak powiem, wróg dla rozwoju produktów. Natomiast to, co powiedziałeś o tym, że duży budżet, zastanawiam się, czy to nie może być przy pewnych warunkach sprzymierzeniec, czy ta właśnie mnogość cech może kogoś, że tak powiem, zachęcić do tego, żeby dać komuś budżet albo z kimś zacząć współpracować. Czy tutaj masz w tym temacie jakieś doświadczenie? To znaczy,
Duży budżet jest zaletą przy rozwoju nowych produktów. Lubię na przykład stosować podejście, w którym sprawdzamy kilka wariantów produktu na etapie takich działań R&D i wtedy ten budżet jak najbardziej się przydaje. Natomiast na końcu trzeba dokonać pewnej oceny wariantów i racjonalnej syntezy, prawda? Czyli sprawdzamy, w tym wariancie nam się sprawdziła funkcja A, funkcja B, razem one się jeszcze połączą i dadzą nam jeszcze lepszą nową wartość, fajne pomysły, prawda? Natomiast duży budżet często motywuje właśnie inżynierów do takiego ciągłego ulepszania, tak jak sam stwierdziłeś. I inżynierowie często chcą wykonywać swoją pracę jak najlepiej i to często jest typ perfekcjonisty. I to jest po prostu charakter, który ma predyspozycję do wpadania w taką pętlę ciągłych ulepszeń, ciągłych ulepszeń, ciągłych ulepszeń. I często jednak po 3-4 iteracjach już dochodzimy do takiego momentu, że możemy to pokazać klientowi, możemy z nim się skonfrontować, bo możliwe, że to, co nam się wydawało w dziale R&D, że będzie super, może nie przynieść klientowi wartości i on na nas wymusi pewien zwrot akcji. Natomiast jest znanych kilka takich słynnych przypadków, gdzie właśnie działa R&D miały duże budżety, no i później ostatecznie przez to, że nie konfrontowały się z rynkiem, nie konsultowały się z klientami, no jednak te projekty szybko umarły biznesowo. Brzmi to jak projekty grantowe. Między innymi. Tylko w grantach mamy trochę inną sytuację, ponieważ tam musimy, żeby otrzymać grant, wykazać, że jesteśmy innowacyjni. My często tych innowacji specjalnie nie potrzebujemy, chcemy powiedzmy wyskalować produkcję, no ale grant tego wymaga, no i wtedy zaczynamy dodawać te funkcje, prawda? Więc tutaj myślę, że to jest trochę inny charakter, prawda? Bo tutaj jest taka gra, no jak nie dodamy tych funkcji, feature'ozy, no to wtedy tego grantu nie otrzymamy. Czyli widać, że ta feature'oza może być w pewnych warunkach kontrolowanych albo zarządzanych celowo nawet zaletą. Jeżeli jesteśmy startupem i naszym tutaj osobom, którym chce wyłożyć kasę, możemy pokazać, że to może mieć i to, i to, i to. Na razie mamy taki koncept, to może to zachęcić nawet tych biznesmenów do tego, żeby wyłożyć pieniądze. Więc to mnie skłania do takiej refleksji, że to nie jest jednoznaczne złe podejście, dodawanie tych cech, natomiast zarządzanie w tym, jeżeli mówimy tutaj o kliencie, jak go przekonać, jak zabrać te funkcje albo dodać, to wszystko zależy od kontekstu. Więc chciałbym, żebyśmy teraz troszeczkę powiedzieli, jak tym zarządzać. Czy przychodzi ci coś do głowy, jakaś metodologia, która może nam powiedzieć, co będzie wartością dodaną, czy ta cecha nam się odpłaci, czy masz z tym doświadczenie? Wiesz co? Mi kiedyś świetnie sprawdziła się pewna strategia, którą nazywamy pruningiem albo wycinaniem. Tak jak powiedziałeś, że na początku w twoim przykładzie tam ktoś sobie założył 100 otworów, ja to świetnie rozumiem, bo jak mamy skomplikowany problem i nie wiemy, jak go rozwiązać, to wtedy łatwiej jest nam wygenerować skomplikowane rozwiązanie. Tak? Taka złożoność, która panuje nad złożonością. I to jest fajne na etapie prototypowania i tak, pracowałem z klientem, który chciał wejść na czerwony rynek, gdzie obowiązywały bardzo niskie marże, natomiast on ten rynek świetnie znał i projektowaliśmy razem układy logistyczne do przenoszenia okien. Właśnie w ten sposób działaliśmy, że najpierw tworzyliśmy koncepty, które były takie trochę przekombinowane, miały dużo funkcji, a później zastanawialiśmy się, co jest absolutnie niezbędne, co jest dobre dla klienta i wycinaliśmy te funkcje na etapie projektu. I dzięki temu powstał system modułowy transportu okien, który później mój klient mógł oferować do wielu firm i tutaj konkurować, gdzie na tym rynku jednak istotna była cena produkcji. I to było takie, i to moim zdaniem jest bardzo fajne podejście, tylko musimy mieć pewną taką świadomość, że nie możemy przeskoczyć tego momentu, hurra, mamy rozwiązanie, no to wrzucamy do
produkcji. Bo to jeszcze widziałem kilka lat temu w działach R&D. Słuchaj, tu mamy dużą marżę, to my nie musimy tutaj aż tak tego optymalizować. Widzimy, że czasy się zmieniły, mamy różne presje kosztowe, w związku z czym ta optymalizacja funkcji teraz jest coraz bardziej istotna, bo ucięcie 1% z kosztu wytworzenia daje nam dźwignię na zysku nawet kilkunastokrotną. To, co pisałeś, to brzmi jak value engineering. Tak. Czyli jeżeli będziemy z tym zarządzać, coś, co będzie poparte danymi, coś, co będzie poparte cyframi, a nie naszym odczuciem, czyli tak jak powiedziałeś o tym handlowcu, który daj mi do funkcji, to sprzedam więcej, a później nie mamy, że tak powiem, żadnych danych, czy to pomogło, czy nie pomogło, no to tutaj mamy twarde dane. Więc na koniec chciałbym tutaj zamknąć to w jakąś taką klamrę, czyli mówiliśmy o tym, że dodawanie tych funkcji bez uzasadnienia to jest ślepa uliczka i później dziwimy się, że jest trudniej, że są problemy i tak dalej, i tak dalej. Mówiliśmy o tym, że są na to takie przykłady, które pokazują, że można by było coś zrobić lepiej. Można tym zarządzać. Natomiast jeżeli byśmy teraz mieli to pozbierać w takie punkty, które mogłyby być tutaj adresowane do konkretnych działań, to co z mojej perspektywy tutaj się rysuje, to ja bym widział, jeżeli jestem osobą zarządzającą i mogę tutaj zarządzać grupą inżynierów, którzy mają poczucie, że robią coś dobrze, to ja bym sugerował takie podejście, że jeżeli ktoś przychodzi do mnie i chce dodać jakąś funkcję, to bym powiedział defaultowo odpowiedź jest nie. Natomiast jeżeli wykażesz mi na podstawie właśnie value, na podstawie danych, że to przyniesie zysk i w jakim wartości, możemy to rozważyć. Druga rzecz, którą chciałbym też zasugerować, będzie porównywalna do tej pierwszej, czyli właśnie takie challenge'owanie. Jeżeli chcesz dodać funkcję, co powinniśmy usunąć? Tak? Czyli właśnie ten pruning, który mówiłeś, że będziemy w takim razie nie tylko myśleć, co dodawać, bo przez to nasza struktura będzie się rozrastać, ale będziemy myśleć w drugim kierunku, co może nie działa, co może jest już tutaj naddatkiem i tak dalej, i tak dalej. No i trzecie podejście, czyli to, co też było tutaj podkreślone, że jeżeli mówimy o generalnie wartości, no to też kontakt z klientem. Co klient na to powie, bo to czasami jest percepcja, tak? Zbyt rozbudowane, zbyt skomplikowane. Będę musiał zatrudnić fachowca, co może nam umknąć, że my jesteśmy na tym poziomie, natomiast na rynku takich ludzi może być dużo, dużo mniej. Czy coś jeszcze byś dodał może z twojej perspektywy, jak byśmy mogli to zamknąć? Wiesz co, ja chciałbym tak jeszcze odnieść się do tego, co powiedziałeś, bo to mi się bardzo spodobało, że czasami też jak coś dodajemy, trzeba odejmować. I dla mnie tym się różni tworzenie fajnych produktów z takim sznytem, wizjonerstwem, że gramy tymi funkcjami, dodajemy i odejmujemy. I tym się właśnie różni to wizjonerstwo od feature'ozy. I tutaj faktycznie najlepsze produkty, jakie powstawały, to właśnie w kontakcie z klientem w mojej praktyce inżynierskiej. Przy czym też tutaj chciałbym zaznaczyć, że warto być nastawionym nie klient nasz pan, tylko porozmawiajmy, ponegocjujmy. Po partnersku, bo czasem klientowi czasami umykają techniczne aspekty i trzeba go uświadomić, że na przykład to dodanie tego to nie jest takie proste, to wzrośnie produkcja, tylko trzeba umieć mu to przełożyć na język korzyści i ja tutaj też zachęcam inżynierów do tego, żeby języka korzyści się uczyli, prawda? Bo to są umiejętności komunikacyjne, które są też niezbędne w takich sytuacjach. Do tego, co powiedziałeś, dodałbym jeszcze właśnie poszukiwanie szybkiego feedbacku z rynku, po to, żeby nie trwać tak na szklanej górze w dziale R&D, my teraz wymyślamy najlepsze rozwiązania, a później nikt tego nie chce, tylko żeby szybko weryfikować, czy chcemy, nie chcemy, czy mamy dobrą perspektywę. I zachęcam też do takiej odwagi tworzenia prostych rzeczy i do położenia nacisku na to, żeby projekt był maksymalnie uproszczony. Czyli taka stara zasada keep it simple.
I myślę, że to będzie taka fajna klamra do tego, co tutaj mamy, bo wątek, jak widzimy, nam się tutaj rozwijał, natomiast chciałbym zachęcić tutaj wszystkich, którzy dostarczają produkty, aby przyjrzeli się swoim funkcjom, czy te funkcje faktycznie są w 100% wykorzystywane. Jeżeli mamy zbyt wiele funkcji, to też nie pomaga klientom przy wyborze, bo z mnogości funkcji to jest tylko, że tak powiem, mętlik w głowie. No i ostatnia rzecz, też doceniajmy tą kreatywność inżynierów, którzy chcą się wykazywać i przez to powstają te wszystkie feature'y. Natomiast mądrze tym zarządzać to jest właśnie state of the art i w tym duchu powinniśmy to realizować. Piotrze, bardzo Ci dziękuję za naszą rozmowę. Dziękuję Wam za to, że byliście z nami i zapraszam do naszych kolejnych podcastów.